Święta i Nowy Rok to specyficzny okres dla naszych pierzastych pupili. Dla niektórych ich opiekunów to czas wyciszenia, ale dla innych to okres rodzinnych spotkań i beztroskiej zabawy. Bądźcie jednak świadomi, że to, co my postrzegamy jako przyjemną odmianę, przez papugi może być odebrane jako koszmar. One przywykły do spokojnej codzienności, mają swoje miejsca w mieszkaniu, gdzie czują się pewnie i bezpiecznie. Mają ustabilizowane relacje z opiekunami. Chyba mój Karolek jest śpiący. Chcesz już iść spać? Nagła, nieoczekiwana przez nie zmiana burzy ich dotychczasowy porządek. Nowe, nieznane, niekiedy zachowujące się hałaśliwie osoby, głośna muzyka, migające światła na choince, świetlne dekoracje, błyski i huk odpalanych petard mogą wywołać panikę i strach. Na czas zabawy często przenosimy papugę do miejsca, gdzie na co dzień nie przebywa i pozostawiamy ją samą, bez kontaktu z domownikami. Oswojone papugi mogą postrzegać okres świąteczny jak kataklizm, po którym długo będą leczyć swoją rozregulowaną psychikę. Owszem, zdarzają się osobniki, którym nie przeszkadza towarzystwo innych ludzi. Jednak wiele papug nie akceptuje nieznanych im osób. Są i takie, które wpadają w panikę, gdy tylko opiekun się oddali. Takie papugi w święta wymagają szczególnej opieki. Najgorszy dla nich jest okres zabawy sylwestrowej. Jeśli papuga zostanie sama w domu, a za oknem głośno wybuchają petardy, oświetlając różnokolorowymi ogniami pomieszczenie, w którym przebywa, może nawet dojść do tragedii. Większość urazów u papug powstaje, gdy oszalałe ze strachu rozbijają się w ciemności o elementy klatek i wolier. Mogą wtedy nie tylko złamać sobie skrzydło. Uderzenie w głowę może spowodować nawet śmierć. Jeśli więc to możliwe, postarajcie się zapewnić papudze w tym czasie opiekę. Najlepiej byłoby, żeby była to znana im osoba. Jak w przypadku naszych dzieci, babcie i dziadkowie są tu niezastąpieni. Jeśli nie macie takiej możliwości, zróbcie wszystko, aby maksymalnie odizolować papugę od świata zewnętrznego. Znajdźcie dla niej miejsce, gdzie nie dochodzą odgłosy wybuchów petard. Zasłońcie szczelnie okna, zostawiając zapalone światło. No ale jeśli papuga jest w wolierze lub dużej klatce, to mimo to zachodzi niebezpieczeństwo, że przestraszona zacznie rozbijać się o ściany. W takiej sytuacji zawsze lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie jej na tę jedną noc w skrzynce transportowej przeniesionej do miejsca, możliwie jak najbardziej odizolowanego od błysków i hałasów, nie zapominając o zaopatrzeniu jej w jedzenie i picie. Jeśli jest przyzwyczajona już do podróżowania w takiej skrzynce, nie będzie to miało negatywnego wpływu na jej psychikę. Coraz powszechniejszą praktyką jest podawanie psom i kotom w tym okresie środków uspokajających. W przypadku ptaków przynosi to również pozytywne skutki. Dlatego w skrajnych przypadkach sugerowałbym w tej sprawie konsultację z weterynarzem. Chciałbym odnieść się też do ptaków hodowlanych, bo osoby mające papugi w przydomowych wolierach mogą mieć w Sylwestra spore kłopoty. Te ptaki są zwykle mniej związane z ludźmi i bardziej płochliwe. Jeśli w ich pobliżu miałaby odbywać się huczna impreza sylwestrowa połączona z pokazem sztucznych ogni i wybuchami petard, konieczne jest zabezpieczenie papug wewnątrz, w miejscu możliwie jak najbardziej odizolowanym od zewnętrznych wpływów. Ale zadbajmy, by panująca w nim temperatura nie różniła się zbytnio od tej w wolierze zewnętrznej. Taka sylwestrowa przechowalnia powinna być na tyle mała, by przestraszone ptaki nie mogły rozbijać się o ściany. Należy też zadbać o dobre oświetlenie, gdyż dla ptaków zawsze najgorsze są traumy przeżywane w ciemności. Jeden z naszych widzów zapytał, jakie ozdoby świąteczne można włożyć papugom do klatki i czy mogą to być iglaki. Przede wszystkim nie antropomorfizujcie zwierząt, czyli nie przypisujcie im ludzkich cech. One nie potrzebują bożonarodzeniowych symboli w klatce. Nie zagracajcie więc klatek. Najbardziej pożądanymi przez papugi dekoracjami są gałązki z liśćmi i trawy z koszyczkami nasiennymi. No ale wiadomo, mamy zimę, więc teraz można włożyć do klatki na przykład gałązkę prosa, a najlepszym świątecznym prezentem będą dla nich odpowiednie papuzie zabawki. Gałązki z drzew liściastych są dużym urozmaiceniem, ale iglastych należy unikać. W powszechnej świadomości utrwaliło się już, że papugi nie powinny mieć kontaktu ze sztucznymi choinkami, ponieważ w przypadku tworzyw sztucznych zawsze istnieje niebezpieczeństwo ich toksyczności. Ale naturalna choinka też nie jest drzewem polecanym dla papug.
bo jak wszystkie drzewa iglaste zawiera żywicę, która może przyklejać się do papuzich dziobów, palców czy piór. A olejki eteryczne, wydzielające się z drzew iglastych, mogą być dla papug drażniące. A więc szybka fotka lub krótkie ujęcie pod czujnym okiem opiekuna i przenosimy papugę na gałęzie z drzew liściastych. Pamiętajcie też, że te naturalne sprzedawane przed świętami iglaki coraz częściej są nimi tylko z nazwy. Bożonarodzeniowe drzewka i stroiki nasączane są substancjami chemicznymi, które mają zapobiegać opadaniu igieł, przedłużają ich żywotność i zmniejszają ich łatwopalność. Sam kontakt z takimi choinkami, nie mówiąc już o ich spożyciu przez papugi, może być niebezpieczny, więc należy ptaki przed nimi zabezpieczyć. Pamiętajcie więc, że choinka i stroiki to nie place zabaw dla papug, tym bardziej, że jest tam zbyt wiele niebezpiecznych dekoracji ze szkła, plastiku, brokatu, sztucznego śniegu i tym podobnych. Papuga może też zaplątać się w łańcuchy choinkowe, anielskie włosy czy lamety z folii aluminiowej. Bardzo niebezpieczne jest też oświetlenie i to nie tylko to na choince, ale też to, którym dekorujemy okna czy ściany. Istnieje nie tylko ryzyko przegryzienia przez papugi przewodu elektrycznego lub lampki, ale również zaplątania się w przewody. Wyobrażacie sobie sytuację, kiedy wasza papuga otwiera sobie w nocy niedomkniętą przez nieuwagę klatkę i rano znajdujecie ją wiszącą w oknie za nogę, owiniętą kablem od świątecznych iluminacji. Nie muszę chyba przestrzegać przed sztucznymi ogniami, które oprócz ryzyka poparzenia i wdychania trujących oparów mogą również u papug wywołać panikę. No i uwaga na trujące rośliny. Gwiazda betlejemska to roślina, bez której wielu z nas nie może już sobie wyobrazić świąt Bożego Narodzenia. Kwiat ten wszedł do kanonu obowiązkowych ozdób świątecznych niemal jak tradycyjna choinka. Tymczasem trzeba wiedzieć, że roślina ta wytwarza mleczno-biały, ostry, trujący sok. Znajduje się on w owocach, liściach, łodygach i korzeniach. Trzeba więc uważać, żeby papuga nie miała kontaktu z gwiazdą betlejemską. A może jednak warto zrezygnować z jej zakupu. W czasie świąt możemy być zbyt zajęci, żeby upilnować naszego pupila. Drugą, niebezpieczną rośliną jest jemioła, pod którą zgodnie z tradycją zwykliśmy się w święta całować. Jemioła posiada właściwości lecznicze i jest stosowana również w medycynie weterynaryjnej. Ale jak mówi przysłowie, co za dużo to niezdrowo. Europejski gatunek jemioły zawiera trującą substancję, która w nadmiernych ilościach może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Najwyższe stężenie niebezpiecznych substancji znajduje się w liściach i owocach. Zdrowy dorosły może tolerować kilka jagód, jednak ryzyko zatrucia dzieci i zwierząt domowych jest bardzo duże. Dlatego nie dopuśćcie, aby wasza papuga zjadła nawet kawałek jemioły. Pamiętajcie, że większość naszych świątecznych łakoci jest dla papug szkodliwa lub wręcz niebezpieczna, pomimo że wydaje się niekiedy, że bardzo im smakują. Co tam jest w tych garach? No co tam jest w tych garach? Nie wolno! Nie wolno jeść ryby. Gałeś? Nie. Nie, ryby nie można. Tu masz jedzonko twoje. Wielu odpowiedzialnych opiekunów przygotowuje na święta dla swoich pupili specjalne papuzie przysmaki. Ale jeśli nie są to warzywa i owoce, lecz orzechy i tłuste ziarna, to nie przesadzajcie z ilością. Papugi też tyją, a przecież wiecie, jak trudno się pozbyć nadprogramowych kilogramów po świętach. Nie mówię, że każdy właściciel papugi powinien w święta żyć jak asceta, ale trzeba mieć świadomość niebezpieczeństw i zachować w tym okresie szczególną ostrożność. A jeśli chcecie, żeby wasza papuga też poczuła magię świąt, zróbcie dla niej nowy stojak z odpowiedniego drzewa liściastego i zawieźcie na nim papuzie zabawki lub przysmaki. Na koniec, w imieniu Papuziej Telewizji chciałbym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, to przede wszystkim, spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, by pomimo wciąż obowiązujących ograniczeń były ciepłe i rodzinne i by wraz z mijającym rokiem odeszły od nas te wszystkie traumy, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 2 lata. I by nadchodzący nowy rok był dobry, radosny i bezpieczny.